Chcesz kupić sobie nową grę? Kupuj tanio i bezpiecznie na energię. Tysiące gier w najniższej cenie. Koniecznie korzystać z naszego rynku zająca, który przejdzie do świata najtańszych gier. Nie ma żadnego kupuj na energię. Szanowni widzowie, drogie żbiczki, a ja witam serdecznie, Zajczan z tej strony, witam i zapraszam na dzisiejszą fabułkę, dzisiejszą posiadówę w CK3, zwanym potocznie Crusader Kings 3. Proszę Państwa, dzisiaj zanurzymy się w głęboką historię i potężną fabułkę, ponieważ będziemy tworzyć Wielką Persję, ale nie zwykłą Wielką Persję, tylko wielką, zaraz trostiańską, jeżeli dobrze wymawiam, Persję naszych czasów, a właściwie czasów drugiej połowy IX wieku wzwyż. Krótkie wprowadzenie historyczno-fabułkowe, co się dzieje i dlaczego mapa wygląda w ten oto sposób, aby nam przyjemniej po prostu klikało się fabułkę, bo to będzie częściowo historyczna seria. Nie to, co ostatnio robiliśmy, Wielka Rzeczpospolita Słowiańska Polakami. No, tam troszeczkę nas poniosło. Tutaj natomiast będziemy robić bardziej realne, przyziemne, ale równie wielkie rzeczy. Mamy drugą połowę IX wieku, więc złoty wiek Arabów jest już mniej więcej za nami. Abbasydzi gdzieś tam siedzą głównie na terenach Iraku. My natomiast mamy perski Civil War, z którego mam nadzieję nasza dynastia Safarydów wyjdzie zwycięsko. Fabułkowy start Emira Jakuba, który póki co wyznaje jeden z odłamów islamu, by oczywiście w miarę możliwości będziemy zmieniać religię. I oto jest nasza Persja z drugiej połowy IX wieku naszej ery. Nie dość, że mamy trwającą wojnę domową, nie dość, że mamy trwającą bezpośrednio wojnę z północnym emirem Tahridem, no to jeszcze mamy straszny burdel, że tak powiem, religijny, a my jeszcze bardziej dołożymy do tego kotła, bo zaczniemy w miarę możliwości przyjmować dawną wiarę zarastrosjańską. Oczywiście póki co tutaj wyznajemy jakiś tam odłam muzułmanizmu, aszaryzm, czy ten główny nurt, co będziemy w miarę możliwości zmieniać i dostosowywać. 27-letni emir od razu poszuka sobie małżonki i to, no jest też, że tak powiem, opcja rzymiańska, ale opcja rzymiańska zwłaszcza w dzisiejszych czasach raczej nie jest akceptowalna. Poszukamy sobie odpowiedniej narzeczonej dla naszego młodego emira. No i mamy wybrankę serca dla naszego emira. 19-letnia Golszan, znana jako zagubiona wojowniczka, kultura perska, religia też jedna z odmian zarastracjonizmu, jakim dysponujemy w Crusader Kings 3. Także od razu zaakceptujemy ten mariaż. Oj, jak patrzę tak na naszych wasali poddanych, naszego przyszłego wielkiego szacha szachów, rozumiesz, zarastrzańskiej Persji i Iranu, to widzę, że ta wojna, a potem wojna domowa o zjednoczenie Persji dopiero preludium do wojny domowej, która wykluje się z naszego imperium, bo tu wszyscy wasale, że tak powiem, tylko czekają, żeby poddymić i przydymić podczas tego Civil War'a. Nie no, jedyny akceptowalny styl życia naszego wielkiego szacha szachów, no to jest walka. Nic bardziej mylnego. Oczywiście skupienie na strategii. O proszę, my tu walczymy nie tylko o wielki napis na mapie, nie walczymy tylko o jedną, jedyną wiarę zarastrosjańską, ale też walczymy, jak to zwykle bywa, o handeli i szekielki. Tutaj jest cała mechanika jedwabnego szlaku, a przez ziemię naszego rywala przebiega jedna z ważnych nitek. Także od razu wystawiamy wszystkie armie. Wielka mobilizacja perskiej armii. Widzę, że mamy 300 też zawodowych. 300 lojalistów, to jest ciężka piechota, żeby nie mylić. Tak, 300 ciężkich perskich, zaciężnych wojaków ruszy na północ, aby zjednoczyć nasz kraj. A, my od razu mamy status królestwa, tak? Bo mamy od razu tutaj możliwość. Kielich Achememenidów, rozumiesz? Perskiego imperium. Kielich przetrwał. Płaszcz Mahometeła. Na razie niech się przyda, potem tam to zmienimy. No i sztandary, proszę bardzo, jakieś sztandary persko-dynastyczne naszej dynastii. Potem jak uda się zmienić religię, to oczywiście też dostosujemy herb rodowy. Z racji tego, że tutaj raczej na życiu jednego władcy nie osiągniemy wszystkiego, co chcemy osiągnąć, jeżeli mamy ich nawracać, to inwestujemy też, uwaga, w budynki i rozbudowujemy od razu w jednej osadzie koszary pod ciężką piechotę, natomiast w Nichu budujemy hodowcę wielbłądów, gdzie docelowo będzie stała elitarna perska kawaleria na wielbłądach. A tymczasem, proszę Państwa, zaczynamy fabułkę Wielka Wojna na Północy. Nowinki z frontu póki są, co są niepokojące, bo posiadamy zdecydowanie mniejszą armię, praktycznie 2 razy mniejszą armię od naszego oponenta. Mimo że mamy większość terytorium Persji, to wystawiamy dużo mniejszą armię. Trzeba liczyć, że nasz władca, który osobiście dowodzi armiami, 20 waleczności, 25 walki, wierne ostrze, chłopski przywódca, wykwalifikowany taktyk, poradzi sobie w nadchodzących wielkich bitwach naszych czasów.
Armia naszego przyszłego szacha szachów, którego swoją drogą imię to Jakub, także armię naszego drogiego Jakuba rozbiły obóz w bezpiecznym schronieniu wśród wysokich pustynnych gór. Wroga armia przerwała oblężenie i próbuje nas zaatakować. Zobaczymy, czy mniejsza armia, ale na lepszym terenie, dowodzona przez naszego doskonałego taktyka, poradzi sobie w wielkiej bitwie pod Barandurę. Dwóch władców spotkało się tutaj i mierzą się armie, zadając błyskotliwe zwycięstwo i gigantyczne straty wrogom sił. Praktycznie bez... No dobra, troszeczkę naszych poległo, ale 6 razy więcej wrogiej armii zostało zmasakrowanych dzięki umiejętnościom taktycznym naszego szacha. Widzę, że jedna porażka dla naszego oponenta to za mało. Dochodzi do drugiej bitwy o utrzymanie kontroli nad strategicznie ważnymi wzgórzami. Nasze wojska póki co wygrywają, jednak z północy nadciąga ponad 1000 jeźdźców, którzy wspierają naszego wroga. Te posiłki odmieniają losy tej bitwy. Niestety nasz szach będzie musiał wycofać się i uznać wyższość wrogiej armii podczas tej bitwy, licząc, że ponieśli tak czy siak 3-krotnie większe straty. Natomiast Emir, widząc upór i siłę naszych wojsk, chce podpisać zawieszenie broni. Nic bardziej mylnego. Walka do samego końca. Zwycięstwo. Here we go again. Będzie trzecia bitwa i my w tej bitwie będziemy brali udział. Nasze przegrupowane, odnowione wojska po raz kolejny stawią czoła hordzie z północy. Tym razem połączone siły naszych sojuszników ulegną naszej zaprawionej ciężkiej perskiej piechocie, masakrując nieprzyjaciół. Zwycięstwo praktycznie bez strat. Wróg znowu stracił większość swoich sił. Doskonałe nowinki. Odbijemy zamek, który padł ofiarą wrogiego szturmu. Walka podjazdowa, obrażenia zadawana przez ciężką piechotę plus 15%. Idealnie, bo zaraz dojdzie do kolejnej wielkiej bitwy naszych czasów, gdzie już wyrównane nasze siły powinny z łatwością rozgromić siły wrogiego emira. Kiedy Persja już będzie wielka, a wszyscy będą wyznawać jedną wiarę, w tych górach zrobimy wielki pomnik wielkich bitew naszych czasów. Tu zaczęła się tworzyć nasza historia. Wrogi emir został pojmany podczas bitwy Stołorscora. Doskonale. Pustynne góry, miejsca, które zwą się Baranut, usiane są poległymi wojownikami z obu stron. Obejmują teren, gdzie tylko sięgnąć wzrokiem. W końcu wrogi emir pada na kolana i wyciąga ręce. Poddaje się. Uwolnij mnie, a otrzymasz czego chcę. Nasz szach szachów jest miłosierny, także tylko lekutko oznaczy oszpeci naszego wroga. Doskonałe zwycięstwo. A 100% warscora wymusi żądania oponent, rozumiesz, w klatku zamknięty, aż zając pyk. Proszę bardzo. Tak właśnie kończą wrogowie naszego szacha. Tam, gdzie ich miejsce. Pyk. Wymuś żądania, zwycięstwo. No i północne nasze granice zostały przesunięte. Pomoc dla ofiar trzęsienia ziemi? Ile? 634 szekle? To niedobra jest, to niedobra jest. Zamiast tego wypowiemy kolejną wojnę. Właściwie nasz szach Jakub wypowie kolejną wojnę, korzystując, że dynastia Zajdydów jest w fazie upadku. Wysunie swoje roszczenia do księstwa pogranicznego Rej. Aby przetrwać na dworze szacha, trzeba być twardym, niegiętkim. Jak któryś żbiczek próbuje jawnie przeprowadzić rebelię, no to trzeba, że tak powiem, zebrać mocną ekipę, która problematycznego żbiczka szybko się pozbędzie. Właściwie tych spisków całkiem sporo się robi, ale na razie spróbujemy się pozbyć tego najgorszego, najbardziej niebezpiecznego, eliminując Wali Humriza z dynastii Zubiotańskiej. Tak nie wolno, pobite gary. No spisek gotowy, można by go realizować, wprowadzać w życie nasz tajny, nikczemny plan, żeby pozbyć się żbiczka, który spiskował przeciwko naszemu szachowi Jakubowi. Kiedy okazuje się, że ten spisek rozpadł się sam z siebie. No, fatalne nowinki, ale my tak czy siak, nasz szach chyba pozbędzie się tego spiskowca, bo go po prostu nie lubi. Także niech realizuje przygotowany plan. O cholipka, niepowodzenie spisku. No cóż, jest jak jest. Traci o nas opinię, ale spoko. I tak nas się nienawidzili, także jeszcze bardziej się nienawidzić już nie będą. Nasz szach szachów przesiaduje obecnie w swoim gabinecie, gdzie zajmuje się papierologią, przejmuje notatki, pergaminy, zwoje, korespondencję, która do niego przychodzi. I w pewnym momencie
gdy już znużonym po wielogodzinnym czytaniu wzrokiem spogląda na kolejną notatkę, którą otrzymał, czyta nagłówek: przyjmij zarastrustrianizm. Jeżeli się zgadzasz, kliknij w załącznik w e-mailu. Te małe perskie kotki, te małe perskie kotki aż chcą, żebyś w nie kliknął. Nasz szach, niczego nie podejrzewając, klika wiadomość: przyjmij zarastrustrianizm. I niewielkim kosztem przyjmuje nową wiarę. Wiarę swoich przodków. A przed zniszczeniem groźnym będzie stawiać świat, dokładnie, w godzinie potrzeby. Będzie wyznawać chyba główny nurt zarastrustrianizmu, nie jestem ekspertem, ale to jest chyba mazdaizm, tak? Ta walka dobra ze złem. Także niech ją wyznaje. On ją będzie wyznawał potajemnie. Teraz trzeba zrobić, żeby ją wprowadził w całym swoim kraju. W ogóle jego małżonka wyznaje z kolei jakąś inną wiarę zarastrustrianizmu. Wiara wiarą, ale Persja sama się nie zjednoczy. Pozbywamy się niepodległych bamistów, znajdujących się enklawą niezależnie na naszym terytorium, i rozbija ich w wielkiej bitwie na pustynnych wzgórzach. O, wojna domowa, proszę państwa, mamy to! Zbuntowali się, jak nie jedni, To drudzy, a więc rebelia, kiedy nasze wojska prowadzą kolejną ofensywę w celu zjednoczenia jednej wielkiej, niepodzielnej Persji. Ci wataszkowie rzucili nam wyzwanie. Dobrze, dobrze. Wiemy teraz z kim walczyć. Wszystkie lisy wybiegły ze swoich nor. Dobra, najpierw zakończymy jedną wojnę, proszę państwa. Zakończymy jedną wojnę. Doskonale. A teraz zmiażdżymy rebeliantów. A zdążymy, zanim padnie forteca? Tak, zdążyliśmy, zanim padła nasza stolica. Tam dosłownie, czy to była rzeź? Czy to była rzeź i wszystkie wrogie wojska zostały wyparowane? Tak, to była rzeź. Nie no, to jest prawdziwy perski Civil War. Nie dość, że mamy zbuntowaną szlachtę lokalno-persko-arabską, to jeszcze populistyczni chłopi podnieśli swoje widły i kosy na prawowitych panów. Spoko, wszystkich spacyfikujemy. Uwaga, uwaga, widzowie, żbiczki szanowne, proszę powagę w komentarzach zachować. Nasz szach szachów Jakub będzie się ujawniał. Następuje ujawnienie szacha szachów. Rozgromił szlachtę, która się zbuntowała, rozgromił chłopów, którzy się zbuntowali, poszerzył granice naszej przyszłej Persji. Może oficjalnie ogłosić, że on od dawnego czasu już wierzy w ogień, walkę dobra ze złem i co tam dalej ten zarastrustrianizm sobie za dogmaty wymyślił. Także ogłasza. Nawraca się na mazdaizmy, proszę państwa. Problem jest taki, że większość oczywiście wasali poddanych nie wyzna już dawnej perskiej wiary. Potrzebny będzie znakomity teolog zarastrustriański, taki lokalny papaj, który poprowadzi reformę religijną. Tak jest, można nadać mu tytuł Dastura, rozumiem, że to jest jakiś tam wyższy duchowny zarastrustriański. Mianujmy go, to jest pierwszy prawdziwy Pers w naszej okolicy. Teraz tak, małżonka przydałoby się, żeby nawróciła się na właściwą wiarę zarastrustriańską, bo ona wyznaje jakiś jej heretycki odłam. Także zażądajmy nawrócenia na właściwą wersję naszej religii. No i trzeba będzie zacząć nawracać cały ten region. Święte miejsca mamy de facto pod kontrolą teorii 2 z 5. Wyślemy naszego naczelnego zarastrojskiego mnicha, żeby zaczął nawracać... stolica sama się nawróciła. Świetnie. I tutaj jedna prowincja też się nawróciła. Ej, poszczególni niektórzy wasale nawet wyznają naszą wiarę doskonale. Czy na przykład naczelny kanclerz mógłby się nawrócić 50-50. Ciężka sprawa. Trzeba będzie szukać żbiczków, którzy będą chcieli się nawrócić na właściwą wiarę, proszę państwa. Wiem, jak możemy łatwo i szybko nawracać. Zaczniemy od nawracania tych, którzy przesiadują w perskich więzieniach i w zamian za ułaskawienie zażądamy, aby przyjęli jedyną, niepowtarzalną, rozumiesz, wiarę. Doskonale. Wszyscy po kolei opuszczają perskie więzienia, przyjmując nową religię do swojego serduszka. Great sukces. Jedni dobrowolnie, innym trzeba coś obiecywać. Chłop ma 30 nauki, będzie pięknym perskim teologiem. Ale powoli nawracamy na jedyną prawdziwą perską wiarę. Doskonałe nowinki. Ale wyobrażam to sobie jak nasz ten szach szachów chodzi od każdego wasala, puka do jego zamku, do drzwi. Czy chciałbyś przyjąć zarastrustrianizm do swojego serduszka? Czy chciałbyś porozmawiać o wiecznym ogniu? Podchodzi i ten mówi, no nie za bardzo. Idzie do kolejnego żbiczka.
Do kolejnego władcy. A, ten przesiaduje w naszym więzieniu i to jest jedyny, który nie chciał się nawrócić, także dalej siedzi w więzieniu. Trudno. Mógłby opuścić to więzienie, jakby się nawrócił. Szukamy dalej żbiczków chętnych do nawracania. Oczywiście nawracańsko samym nawracańskiem, ale terytorialnie napis trzeba powiększyć. W kraju trwa wielka reforma religijna, a w międzyczasie prowadzimy kolejną wojnę o zjednoczenie perskich ziem. Proszę bardzo, temu wyślemy podarunek. 150 ciepłych perskich szekli trafiło do naszego ważniejszego wasala, który jest kanclerzem. Teraz pokornie poprosimy go, aby się nawrócił. 100% szans, proszę bardzo. I nasz kanclerz nawet nowe imię przyjął. Niech będzie błogosławiony święty ogień wojny totalnej. Patrząc na perską wojnę domową i to, że żeśmy włożyli jeszcze kij w mrowisko albo w szprychy, to jeszcze nam do tego walnęła wojna religijna. No cóż, przynajmniej odcinek i seria nie będzie przymulać. Palcie ich, niech czują, że umierają. Kolejni rebelianci z dzidami, którzy oblegają nasze miasta, rzucili wyzwanie szachowi szachów. Te kmiotki, które podważają jedyną niepowtarzalną władzę szacha, poznają, czym jest zemsta Persów. Zmiażdżyć wszystkich chłopów, którzy zostali przy swojej dawnej wierze. Zwyczajem dawnych królów perskich było przyjmowanie swojego imienia podczas koronacji i rozpalanie królewskiego ognia, który płonął tak długo, jak długo trwały rządy. Proszę Państwa, zakończyliśmy drobną wojnę domowo-religijną kolejnych buntowników, także myślę, że to jest dobry moment, żeby rozpalić królewski ogień. Wyszukaną ceremonię, godną chwały dawnych perskich królów. O, akurat teraz ty mi mówisz o jakichś krzyżowcach. Po co to? To niedobra jest. Nie no, raczej Krucjata na naszą Persję nie pójdzie, prawda? Prawda? Niechaj wieczny ogień rozpali wasze serduszka w ogniu wojny totalnej. Proszę Państwa, lekka edycja, jeżeli chodzi o rodowy herb oraz zawołanie naszej dynastii, która jednoczy Persję, czyli Safaredów, a my od razu przechodzimy do kolejnej wojny. Pod naszym głównym celem, oczywiście, poza przywróceniem zoroastriańskiej wiary, jest odtworzenie Imperium Perskiego. Do tego potrzebujemy, uwaga, 2 królestw, tytułów królewskich. Potrzebujemy całości Imperium oraz 114 hrabstw. Obecnie nasz szach szachów posiada tylko tytuł króla safaryckiego. Uderzamy teraz w terytorium perskie, to centralne perskie, a docelowo musimy tutaj dużo jeszcze podbić. Wojna z Abbasidami będzie nieunikniona. Póki co kalif, mimo że osłabiony, nadal jest wielkim zagrożeniem dla naszej odradzającej się Persji. Ale zanim spotkanie z kalifem, kolejna prowincja zostanie odzyskana przez perskie imperium. Ależ my masakrujemy oponenta w otwartych bitwach, a oblężenia również padają. W naszej imperialnej królewskiej armii znajduje się 10 machin oblężniczych, które na tym etapie znacząco pomagają w zdobywaniu poszczególnych grodów. Tu mamy 99 warscora, moglibyśmy wyjść 100% wojna do ostatecznego zwycięstwa. Musi być 100% warscora, nie mniej, nie więcej. Podoba mi się ta ciągła niestabilność i ryzyko powstawania rewolt na punkcie narodowościowym, na punkcie religijnym i na punkcie wpływów poszczególnych pomniejszych władców, wasali naszego szacha. Poza tym mamy pierwszą wojnę, jakby nie patrzeć, z pomniejszym wasalem od Abbasydów. Jakiś tutaj Rzezimieszek Emir wypowiedział wojnę, aby jakiegoś lojalistę wprowadzić do naszego otoczenia. Nie wiem, o co to jest wojna i po co jest ta wojna, ale to jest pierwsza wojna, gdzie zadamy cios Abbasydom. Ale my żeśmy ich zmasakrowali. Nawet nie zdążyłem zapauzować, żeby omówić przebieg nadchodzącej wielkiej bitwy naszych czasów. Podobno Afganistan to cmentarzysko imperiów. My jeszcze nie jesteśmy imperium, póki co, a Afganistan jeszcze nie jest zjednoczony, ale obecnie nasze wojska oblegają tereny od dzisiejszego Kabulu. Zobaczymy, czy nasze perskie armie bez problemu sobie poradzą. W międzyczasie oczywiście cały czas prowadzimy ekspansję, non-stop podbijamy. No niestety Crusader Kings 3, jeżeli nie gra się fabułkowo, tylko pod napis na mapie, czy tam jakieś takie większe imperializmy, no to jest non-stop podbijanie słabszych od siebie.
Magowie wracają do łask. Od upadku Imperium Sasanickiego i nadejścia rządów muzułmańskich prawowita mazdajska grupa duchownych stopniowo pogrążała się w zapomnieniu. Nadszedł czas, aby położyć kres tej hańbie, rozpalić święty ogień na całej naszej ziemi i przywrócić kapłanom ich pozycję jako niezłomnym sojusznikom, którym przewodzi szach. Ustanowimy nowego przywódcę religijnego, proszę państwa. Nowy wieczny ogień, nowe kapłaństwo, doskonale, o to chodziło, tego chciał i coś odziedziczyliśmy, nie wiem w jaki sposób, ale to miał być tylko pretekst, ponieważ wypowiemy pierwszą świętą wojnę o księstwo Mewaru. Zaczynamy zarost rostiańskie Deus Vult. Żeby seria nie przymulała, jeszcze za życia naszego obecnego szacha, spróbujemy stoczyć mimo wszystko wojnę z wielkim Imperium Abbasydów, aby przyłączyć do nas okupowane przez nich terytoria Królestwa Persji. W teorii mamy podobne siły, jednak w świętej wojnie wszystko może się wydarzyć, bo inni wyznawcy religii będą mogli dołączyć do każdej ze stron. Także proszę Państwa, zaczynamy pierwszą wielką wojnę z Imperium Abbasydów. Persja powstanie, wypowiedz wojnę, zbierz armię, ruszamy na zachód. Przy okazji rozbudowaliśmy nasze elitarne korpusy o lekką kawalerię na wielbłądach, która stacjonuje w Nichu, gdzie są specjalne posterunki zwiadowcze, które jeszcze bardziej boostują naszą wielbłądzią kawalerię. 5-tysięczna armia Abbasydów została spostrzeżona na naszej przygranicznej fortecy w górach. 7-tysięczna perska armia tupta w ich kierunku. Będzie wielki pogrom arabskiej armii. W teorii mają więcej zbrojnych, ale myślę, że nasze perskie oddziały pod dowództwem naszego szacha szachów 58 waleczności. Wielbłądy, ciężka piechota, mają lekką piechotę harcowników, konnych łuczników. To wam nie pomoże, wróg został zmiażdżony. Przechodzimy do kontrofensywy. Pewna wiara jest w pewnym niebezpieczeństwie, niewierni mogą zaatakować go w samym jego sercu. Odpowiedzi jego wspaniałości kalif głosi: na świecie nadeszła era nowego Totalenkriegu. Główny region Dar należy odzyskać za wszelką cenę. Wszyscy pobożni muzułmanie powinni wstąpić w szeregi. Ale to przeciwko komu? Przeciwko czemu? Po co? To niedobra jest. Cholipka. To niedobre nowinki. Dobra, ale na szczęście armia abbasycka dała się złapać w teorii, prawdopodobnie w nasz pułapek. My zdobyliśmy cenną fortecę w górach. Oni w tym czasie zajęli tutaj jakieś tereny przygraniczne na równinach. I teraz próbują to odbić. Nie wiedzą, że nasza armia cichaczem zaatakuje ich. Jezus, tu non-stop dzieciaki się rodzą. Perska dynastia dosłownie eksploduje. Zaatakujemy, przechwycimy ich armię w górach. A widzę, że swojego sojusznika pozostawili. Dzięki czemu to będą nasze forty, nasze bonusy do toczenia tych bitew. I zmasakrujemy mu armię sojuszniczą. W ogóle Persja ma fajną mechanikę jurysdykcji podatkowych. Dodatkowe szekle i poborowych można ściągać, dobrze zarządzając tymi jurysdykcjami podatkowymi. Szykuję się do kolejnej wielkiej bitwy naszych czasów. Persowie kontra Abbasydzi. Widzę, że tu 2000 naszych sojuszników z północy biegnie nam z pomocą. Generalnie podbój północno-wschodnich granicy Imperium mniej więcej został zakończony. Praktycznie posiadamy wszystko, co tu Imperium Perskie powinno posiadać. Teraz jedynym naszym rywalem są Abbasydzi oraz, uwaga, odwieczny wróg Persów, czyli Rzym. Cesarstwo Bizantyjskie, które już tutaj swoje fioletowe, imperialistyczne markery na mapie pozostawiło. Tymczasem przechodzimy do bitwy. Ja znowu nawet nie zdążę zapauzować, a nasz szach szachów, Jakubek, rozumiesz, on kiedyś taki nie był. To my go stworzyli. To ogień świętej zarostrostrańskiej wojny napalił boskie ostrze. Rozpalił w nim ten zmysł strategiczno-totalenkrigowy. Generalnie on już sobie tutaj trzecie drzewko robi. I mamy nowe dziedzictwo dynastii. Blask, dostępne jurysdykcje podatkowe +1? Ej, to są dobre rzeczy. Więcej podatków, więcej jurysdykcji podatkowych. Świetnie. O proszę, podczas naszej wojny kalif Abbasydów zmarł. Jak to pięknie wygląda, -85 warscora z perskim imperium. Doskonałe nowinki. My tymczasem zajmujemy perskie ziemie w Mezopotamii. Ciekawe, że tytuł Persji jest tutaj aż po tę ziemię Mezopotamii, po drugiej stronie tych gór.
Ale spoko, już chciałem powiedzieć, że bez problemu oblegamy osady, kiedy nowy kalifów postanowił chyba osobiście? Nie osobiście, ale nas zaatakować. My tutaj już rubacznie oblegaliśmy osady. Jeżeli nasi sojusznicy zdążą, to uratujemy tą armię. Jeżeli nie, to będzie wtopa. Nasi sojusznicy zdążyli. Nawet te posiłki nie były potrzebne. I mamy kolejne błyskotliwe zwycięstwo, ale trzeba mieć się na uwadze. Mimo wszystko to jest potężne imperium. No i mamy 100% warscora, proszę państwa. Czyżbyśmy wygrali pierwszą wojnę z Abbasydami? To będzie duże zwycięstwo, duży progres. Bo zyskaliśmy kawał ziemi oraz bezpieczną przeprawę przez to pasmo górskie, także będziemy mogli bezpośrednio już atakować te bogate ziemie Mezopotamii. To jest niesamowite, że niektórzy dalej podważają niepowtarzalną władzę naszego szacha. Kolejne spiski są ujawniane. Wtrącić Rzezimieszka do więzienia. Nasza imperium perskie powoli zaczyna nabierać kształtu. Już nie mogę doczekać się, kiedy nadejdą wielkie bitwy naszych czasów z imperium bizantyjskim. Fajny czepek, mordo. Kolejny punkcik. Strażnik domu. Niekończące się wojny domowe. Co to za horda żbiczków bobików? Ile ich tutaj jest? Oni tylko 3000 wystawiają, cała ta horda? 3000? Ach, żałosne wam powiem, żałosne. Już żeś znaleźli główne siły rebeliantów i właśnie je rozbijamy praktycznie bez strat. Ej, ciężka kawaleria, plus wielbłądy, plus nasz szachów Jaków. A, to już jest koniec wojny. Bo go pojmaliśmy w tej bitwie. Nie no, szach Jakub to jest piękny żbiczek, będę za nim tęsknił. Szkoda, że ten nasz Zarastrosjanin to jest family friendly, przyjazna, rozumiesz, rodzinie religia i nie może na przykład legalnie, normalnie torturować żbiczków, no. Ale wiem, co z nim zrobimy. Wiecie, co z nim zrobimy? My go po prostu wygnamy. My go wygnamy z naszego imperium. Jego domenę przejmie jego syn, dziedzic, gówniaczek mały. I on już się buntować nie będzie. Jeśli dobrze pójdzie, wy całą perską fabułkę będziecie mieli w formie jednego odcinka. Ja natomiast już trzeci dzień tutaj siedzę. I kręcę perskie wielkie napisy na mapie. Ale to głównie dlatego, że poza zwykłym podbijaniem Zając ma też cały czas w sobie ten geny fabułki, roleplayu i historii odnośnie Crusader Kings 3, gdzieś tutaj sobie siedzę, kminię. Dlatego tak mi schodzi na tych odcinkach, zamiast po prostu czysto podbijać, farmić i nawracać wszystkich w wiarę jednego ognia. Proszę państwa, jesteśmy bardzo blisko do utworzenia tytułu szacha wszystkich szachów, rozumiesz? Szachmistrza tak zwanego. Brakuje nam 9 prowincji, aby móc oficjalnie odtworzyć Imperium Perskie. Czy to się uda za życia szacha? Może być problem, zwłaszcza, że nasz szach Jakub troszeczkę już, że tak powiem, wiek go dotknął, z postacią niedołężną. Już nie będzie tak szarżował na czele ciężkiej perskiej piechoty, wspieranej przez naszą lekką kawalerię wielbłądów. Ale jego dziedzic być może się wylosowało w ogóle. Szach Reza dokończy dzieło jednoczenia. Nie no, on jest niesamowity, on dalej w wieku 70 lat automatycznie wchodzi do armii. Mordeczko, ty sobie chilluj, odpoczywaj w swoich ogrodach w stolicy w Zarandziu. Pytanie, czy potem będziemy mogli przenieść jakąś lorową stolicę sensownie tego naszego perskiego imperium. To jeszcze na północy równamy granice, ostatnie prowincje, które powinny wejść w skład perskiego imperium. Troszeczkę się pozajęczyło, bo kiedy nasz szach szachów prowadził kampanię w Azerbejdżanie, aby podporządkować kolejne prowincje do Imperium Perskiego, raz, że wybuchła rewolta chłopska, która błyskawicznie zajęła stolicę, a dwa, że wybuchło powstanie możnych, które dysponuje potężną siłą, 7000 zbrojnych. Na szczęście po stronie szacha odpowiedzieli sojusznicy, zwłaszcza Kipczakowie chyba, z jednych z tych turkmeńskich plemion. Także gigantyczna armia hordy z północy, sprowadzona przez naszego szacha, idzie pokonać buntowników. Stolica na szybko została odbita, powołujemy resztę poborowych, idziemy zakończyć to nieszczęsne powstanie chłopskie, które tyle czasu terroryzuje nasze prowincje, a potem zajmiemy się rewoltą szlachty głównie z terenów północnych Indii. Proszę bardzo, nasz szach powrócił z wyprawy wojennej, od razu chłopi zostali rozbici, błyskawiczne zwycięstwo. Teraz pora na zbuntowanych lordów.
I tak oto nasz 74-letni szach szachów poprowadzi jeszcze raz ciężką perską piechotę do szturmu, tym razem właściwie do szarży w północnych Indiach, niczym Aleksander przekroczył właśnie góry Hindukuszu, aby rozbić zbuntowanych indyjskich możnych. Prowadzi 3000 ciężkiej doborowej perskiej piechoty do szturmu na zbuntowane wojska i odnosi kolejne spektakularne zwycięstwo. Kolejne w swojej gigantycznej karierze. Rebelia na rubieżach Imperium zakończona sukcesem. Teraz nadejdzie czas czystek, sądów i podziału zdobycznych ziem. Wymój żądania. Lepsze jest to, że gdyby nie ta rebelia, to już Imperium Perskie by powstało. Brakuje, uwaga, 2 prowincji. 2 prowincji. Aby ziścił się mokry sen każdego Persa. Więzienia to mamy przepełnione, proszę państwa. Więzienia to mamy przepełnione. Szkoda, że nasza zarostycjańska religia jest family friendly i można tych ludków wskazywać na jedyną słuszną karę. Niestety, ale prowadząc swoją ostatnią wojnę, ostatnią kampanię wojenną, która miała zakończyć wszystkie wojny i ostatecznie zjednoczyć Persję, Szach Jakub w wieku 75 lat zmarł ze starości. Władał przez 48 lat. Zmarł 22 stycznia 915 roku. Był głową kultury perskiej, budził postrach. Był wywyższony ponad innych. Był wzorem cnót wiary zarastrosjańskiej, proszę państwa. Ale praktycznie ukończył 3 ścieżki w stylu życia walka. Stoczył 34 wojny w swoim życiu. 24 ofensywne, 10 obronnych. Wszystkie wygrał. 35 wojny ofensywnej nie udało mu się ukończyć, bo zmarł ze starości. Pokonała go tylko starość. O zgrozo tron przyjmuje Szach Reza w wieku 44 lat. Odziedziczył całość, stabilne, piękne dziedziczenie, proszę państwa. I spróbuje nasz nowy szach dokończyć wojnę, którą odziedziczył po swoim ojcu, a tym samym zjednoczyć całe imperium. Szanowni widzowie, drogie żbiczki, mamy to. Mamy to. Możemy utworzyć Imperium Perskie. Proszę państwa, tworzymy tytuł nowego szacha szachów. Kosztowna rzecz, ale warto było. Mamy stworzone wielkie perskie imperium jako porządny szach szachów, proszę państwa. Mamy zjednoczone perskie ziemie ze wszystkimi królestwami, książętami oraz z dominującą wiarą zarastrosjańską. Proszę państwa, nie było ani jednej zarastrosjańskiej prowincji. Praktycznie nikt nie wyznawał tej religii. Poprzedni szach, czyli szach Jakub, przyjął potajemnie dawną wiarę i rozpoczął jej krzewienie w granicach dawnego perskiego imperium. I teraz większość poddanych wraz z poszczególnymi wasalami, oczywiście dynastią panującą, wyznaje dawną perską wiarę. Myślę, że osiągnęliśmy wiele, patrząc, jak ciężką ścieżką żeśmy podążali. W sumie żeśmy zjednoczyli praktycznie te wszystkie historyczne, etniczne ziemie Persów, może nie licząc tego kawałka w Mezopotamii, ale to by trzeba było stoczyć kolejną wojnę z Abbasydami. Wojna z Abbasydami oczywiście nie byłaby żadnym wyzwaniem, ponieważ o ile poprzedni szach był genialnym strategiem oraz dowódcą, który prowadził szarże naszej ciężkiej piechoty do szturmu, o tyle nowy szach, już oficjalnie szach szachów Reza, jest głównie teologiem, myślicielem, ale jest też sprawnym zarządcą i praktycznie potroił liczebność armii wystawianą przez przez nasze perskie imperium. Myślę, że nasze perskie przygody można uznać za wielki sukces. Zabrakło mi tylko jednej rzeczy, żeby to była prawilna perska seria. Zabrakło wojny z Rzymem, zabrakło wojny z Cesarstwem Bizantyjskim, ale tylko raz przez chwilę z nimi graniczyliśmy, a potem te ziemie bizantyjskie tutaj w okolicach Armenii i Gruzji się wyzwoliły. Nie wiem, czy się wyzwoliły, czy coś tam się wydarzyło, ale stracili prowincje, które były z nami graniczne, także no nawet nie mieliśmy jak z nimi stoczyć prawilnej, odwiecznej persko-rzymskiej wojny. Ale mimo wszystko mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Pięknie dziękuję za oglądanie do końca całego materiału. Jeżeli chcecie więcej CK3, no to dawajcie pomysły, co tu można jeszcze kręcić, szpącić, czy serie roleplayowe, czy tego typu, co ostatnio robimy co robiliśmy pod Persję dzisiaj, czy wcześniej robiliśmy z Polan Imperium Słowian. Proszę państwa, pięknie dziękuję za uwagę. Trzymajcie się, do następnego. Cześć, cześć.